czajnikowy.pl. Od zawsze istnieje spór pomiędzy ludźmi, którzy piją białą kawę i czarną. Tutaj nie ma żadnej zgody pomiędzy jedną i drugą grupą. I jak to w rzeczywistości jest? Czy jedna grupa ma rację, czy druga? Czy do kawy można dodawać cukier? Czy jest to pewnego rodzaju profanacja? Czy mleko jest dodatkiem koniecznym do tego, żeby wypić kawę? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięło się mleko w kawie i skąd się wziął cukier. Są to dwa dodatki, które pojawiły się w kawie głównie w wyniku słabej jakości surowca. A więc dodawanie właśnie tych dwóch składników miało za zadanie zabić nieprzyjemne aromaty i wysoką gorycz kawy. Właśnie wtedy powstał ten napój, właśnie wtedy powstał słodki deser, jakim jest kawa z mlekiem. I jest to tak naprawdę rozwiązanie, które nie jest złe. Nie jest to żadna ujma dla ludzi, którzy piją flat white, czy latte, czy cappuccino. Jest to po prostu zupełnie inny sposób myślenia o kawie. I również na poziomie palarni obserwujemy pewne konkretne ruchy, ponieważ kawa jest zupełnie inaczej wypalana pod mleko, a zupełnie inaczej pod te metody alternatywne czy pod espresso. W momencie, kiedy mamy kawę do mleka, jest troszeczkę wypalana ciemniej, to powoduje, że mocniej przebija się przez dodawane składniki, a tak naprawdę staje się troszeczkę bardziej gorzka i dobrze komponuje się ze słodyczą mleka, no i właśnie też dodawanym cukrem. Natomiast jest to nic złego, nie jest to profanacja, jest to po prostu pewnego rodzaju inna konkurencja, inna dyscyplina sportu. Porównałbym to troszeczkę do hokeja na trawie i na lodzie. Nie ma tutaj żadnego konfliktu między tymi dwoma grupami. Przejdźmy natomiast do czarnej kawy. Dodawanie mleka do czarnej kawy jest dla wielu osób profanacją i czymś nie do przyjęcia i w wielu przypadkach ich rozumiem, ponieważ jeśli mamy bardzo dobrej jakości kawę, w momencie kiedy mamy kawę z jednej konkretnej plantacji, nie mamy tutaj do czynienia z niewiadomego pochodzenia kawą, możemy powiedzieć, że dodawanie wszelkiego rodzaju dodatków jest pewnego rodzaju marnotrawieniem tego potencjału. I można by to porównać do sytuacji, w której chcemy sobie zrobić drink na bazie wina i coli. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kupujecie wino za kilkaset złotych, a następnie dodajecie coli. To jest oczywiste, że wykorzystacie to, które jest gorszej jakości. I również w przypadku kaw mlecznych wykorzystujemy kawę, która jest dobrej jakości, natomiast nie jest to kawa wybitna, ponieważ będzie dodawane mleko, które stłumi wszelkiego rodzaju atuty tej kawy. To, co jest istotne również, to to, że w kawie mlecznej nie mogą wystąpić kawy, które pochodzą na przykład z Afryki, z rejonów, które charakteryzują się wysoką kwasowością, ponieważ zwyczajnie nie będzie to dobrze komponowało się z mlekiem. Stąd też często w kawach mlecznych spotkamy Brazylię, Gwatemalę, czyli mamy do czynienia z Ameryką Południową, krajami, które charakteryzują się niską kwasowością, dużą ilością suszonych owoców, czekolady, karmelu, orzechów. Natomiast jeśli przejdziemy do czarnej kawy, tutaj pojawia się temat troszkę bardziej rozszerzony. Jest to miejsce dla różnego rodzaju podróży kawowych. Tutaj już nie ma żadnych zasad. Możemy sięgnąć po kawy o wyższej kwasowości, tak jak na przykład Kenia. Możemy też sięgnąć właśnie po Brazylię, która w mleku nie będzie przeszkadzała wysoką kwasowością, ale wpita na czarno charakteryzuje się bardzo przyjemnymi aromatami orzechów ziemnych. Na przykład to jest bardzo charakterystyczne dla niej. Sięgniemy również po kawy z Indii, z Indonezji. Widzimy tutaj, że cała rozpiętość jest bardzo, bardzo szeroka i możemy tutaj naprawdę dowolnie żonglować tymi krajami i każdy z nich będzie charakteryzował się innym smakiem. Z czego to wynika? Przede wszystkim dokładnie tak samo jak w winach ma tutaj największy wpływ na to terroir terenu, czyli ten czynnik, suma czynników naturalnych, która wpływa na smak. Mam tutaj na myśli deszcz, mam tutaj na myśli wilgotność powietrza, mineralizacja gleby. Te wszystkie czynniki bardzo mocno wpływają na smak kawy i jesteśmy w stanie się wczuć w nie w pełni właśnie wtedy, kiedy nie dodamy żadnych dodatków. Więc jeśli chcemy
troszeczkę bardziej wymagających doznań, troszeczkę większej ilości aromatów, smaków, poszukamy wtedy kawy na czarno. Jeżeli natomiast chcemy deseru, który ma za zadanie umilić nasz wieczór, ma być za każdym razem właśnie taki sam, sięgniemy wtedy po białą kawę. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam trochę, na czym polega różnica między tymi dwoma sposobami podawania. Nie jest to żadna profanacja, od razu zaznaczam. Jest to po prostu różna dyscyplina sportu. Dzięki za dzisiaj, no i do zobaczenia na czajnikowy.pl.